Cześć, witajcie. Taki spontan dzisiaj przyszedł na odcinek dosyć szybko. Chciałbym Wam coś pokazać. Nie wiem, tam czasami ludzie są zainteresowani, jak zrobić ogrzewanie. W związku z czym taki pomysł mi się zrodził dzisiaj, żeby zrobić szybciutki. Zrodził pomysł, żeby zrobić szybki odcineczek. No tak. Chciałem się podzielić moim sposobem na ogrzewanie w tym warsztaciku, bo jak widzicie, za oknem jest dosyć fajna zima. Bardzo zimno, bardzo biało. No i trzeba z tym walczyć, co nie? A chcąc coś zrobić, jeszcze szczególnie przy samochodzie i polakierować, no niestety trzeba mieć jakieś ogrzewanie. No. Chciałbym Wam pokazać, jak ja to ogarnąłem. Szukałem dużo informacji na temat różnych typów ogrzewania. Chińskie Webasto, różne dziwne rzeczy, ale to raczej nie mój typ. No. U mnie jest taka sytuacja, że mam dostęp do drewna, mogę go zakupić bardzo tanio, więc zdecydowałem się na ogrzewanie na drewno. A że miałem pewne komponenty u siebie w domu, które mogłem wykorzystać, no to taki pomysł się zrodził. No i powiem Wam, jak tanio bardzo to ogarnąłem. To ogrzewanie łącznie piecyk miałem, oczywiście wykorzystałem piecyk na wodę, taki przysłowiowy kociołek. I do tego musiałem parę rzeczy podokupować, jakieś rureczki, jakieś złączki, jakieś grzejniki. Ogólnie zarys był zupełnie inny, bo wpierw zrobiłem zupełnie inaczej to ogrzewanie. Później pomysł uległ zmianie, troszeczkę modyfikacji, troszeczkę się to zmieniło, ale wszystko Wam zaraz pokażę i wszystko Wam opowiem. To zobaczycie. No może zaczniemy od temperatury, bo w tym momencie nie jest za bardzo nagrzane, jest 18 stopni, jest -5 na zewnątrz. No zaczniemy od tego, że wiecie co, pokażę Wam, o co chodzi. Mam grzejniki. Dałem 4 grzejniki. Te grzejniki udało mi się zakupić używane. No już są oczywiście dobrudzone, dodziadowane, no bo się różne rzeczy odstawia. Kupiłem je na jakiś tam portalu z rzeczami używanymi, na Oliksie po prostu, za jakieś 400 zł. No i są spięte. Jak widać nieprofesjonalnie, są spięte szeregowo. Także po prostu jedna rureczka zasilająca idzie do jednego grzejnika. Później z tego grzejnika idzie znowu rureczką do drugiego grzejnika. Akurat nie tam z tyłu. O, przechodzi do tego. Z tego grzejnika idzie znowu rureczka do tego grzejnika i później powraca spodem i wraca rureczka. No taki prosty patent. Nie jestem hydraulikiem, ale tak to po prostu wymyśliłem sobie. No i tak to działa i funkcjonuje. No jak widzicie, są 4 grzejniczki. Tutaj pomieszczenie mam 15 metrów długości, 4 szerokości i 3 metry wysokości. No. I tak mam też tu zrobione. Pierwszy pomysł był taki, żeby zrobić nagrzewnicę. Jak widzicie, nagrzewnica dosyć mocna, bo 40 kW chyba jest. I tak to miałem zrobione pierwsze z nagrzewnicą. Ale problem był taki, że strasznie mocno grzało, a jak się wyłączyło, to za chwilę się studziło i znowu za chwileczkę bardzo mocno grzało i znowu się studziło. No, jak widzicie, warunki są jakie są. Tu jest ten piecyk, ten kociołek po prostu. O, i widzicie, takie drewno sobie kupuję, suche po prostu. Suche drewno mam takie malutkie klepeczki i tym sobie opalam. Jak widać, o, tam się delikatnie pali. No i to jest zwykły kociołek na wodę, taki, który po prostu grzał wodę gdzieś tam wcześniej w domu. No i rura oryginalna zrobiona, do góry do komina, no i tam komin jest puszczony z tyłu, też metalowy, kupiony i tak się to spokojnie po prostu grzeje i pali. Czujka tu jest na pompkę, no i rureczką idzie zasilanie, jak tutaj widzicie właśnie tą rureczką niebieską idzie. O, no i było zrobione tak, że jedno szło do nagrzewnicy. Aktualnie ją odpiąłem, bo coś zrobiło się, jakieś akuku zaczęło cieknąć, więc puściłem ten obieg do zbiorniczka wyrównawczego. Tada! Tam jest mały zbiorniczek wyrównawczy, który utrzymuje poziom wody. No, tu jest jakiś przewał oczywiście do odpowietrzania. No i tak to było podpięte do nagrzewnicy, no i z powrotem był powrót zrobiony. A do grzejników mam rureczkę zasilającą drugą tutaj. Ta rureczka zasilająca idzie do grzejników tam spodem i tam do grzejniczków, prawda? I tam spodem znowu rureczka wraca, tu
i wraca tutaj do tego. No i tu jest założona pompeczka obiegowa. Tu jest oczywiście termostacik jakiś zrobiony, czujka temperaturowa zrobiona, tam moja autorska, stycznikowa, wynalazkowa, patentowa rzecz. No i tak to zrobiłem. Widzicie, to tak na szybko Wam ino pokazuje, że można to ogarnąć. Ten zbiorniczek też, tu ze zbiorniczka jest powrót, jak widzicie, tą rureczką i ona se tu idzie, ta biała rureczka idzie tam i wraca do piecyka sobie na dół. I tak to jest spięte. No i tylko te grzejniczki mi tutaj ogrzewają teraz. No i powiem Wam szczerze, może się przełączę na przednią kamerę i zaraz dokończymy. No a obecnie tutaj jest -5 na zewnątrz. Jest popołudnie, niedawno zapaliłem i już nam pokazuje 16 stopni. No nie mogę wyostrzyć. O, teraz może 17. Jesteśmy z powrotem. Może szybkie omówienie, jak to wszystko zostało ogarnięte. To też był dosyć spontaniczny temat, pomysł taki, który zrodził się w mojej głowie na szybko bardzo. Bo jak sobie zaczynałem coś robić ze swoim samochodzikiem pierwszy raz, no to kurczę, zimno. Nie miałem tutaj ogrzewania, w związku z czym musiałem coś wymyśleć. Oglądałem dużo tych filmików na YouTubie też, no bo wiadomo, że tam tych filmików o piecach jest masa różnych. Te chińskie Webasto, ogrzewanie jakieś suche, piece nieraz sobie ktoś kupuje na złomie, może kupić, czy po prostu używany piec z drugiej ręki. Wiecie, bo no garażowo, chałupniczo w domu, no to nie oszukujmy się, ale każdy szuka, żeby było jak najtaniej. Nie? W związku z czym ja też szukałem, żeby było jak najtaniej. No a że miałem taki kociołek, po prostu miałem już z lat, on siedział gdzieś tam przyczepany różnymi rzeczami. No i odkopałem go i pomysł się zrodził na ten kociołek. Właściwie był troszeczkę inny temat, bo ten kociołek wcześniej używałem do podgrzewania wody basenowej w lecie oczywiście. Tam jakiś mały basenik dla dziecka miałem i tą wodę podgrzewałem tym kociołkiem właśnie. Też tam taka była troszeczkę instalacja zrobiona autorska przeze mnie, ale sprawdzało się dobrze, działało, także spoko. Teraz udało mi się go wykorzystać po sezonie właśnie do zrobienia tego ogrzewania. A więc tak, no kociołek jest bardzo mały. Ogólnie cała instalacja no to zawiera około 40 litrów wody, więc jest to bardzo wydajne. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, no w przeciągu dnia kiedyś cały dzień grzałem. No właściwie codziennie przepalam, no bo wiadomo, że jak wystudzi się, no to później jest zimno. Ale tak, żeby Wam zobrazować, to ostatnio całą sobotę grzałem od rana, to spaliłem 5 takich wiadereczek 10-litrowych drewna, suchego drewna. I powiem Wam, że wydaje mi się, że to jest no dużo, niedużo. W każdym razie dzień wcześniej nie było grzane, więc tu wszystko było wystudzone. No nie jest to ocieplony budynek. Te okna są bardzo stare, bo nie wiem, mają 20 lat jak nie więcej. W związku z czym no nie jest to szczelne. Wszędzie gdzieś wieje, wszędzie gdzieś dmucha. Drzwi garażowe też są jakieś nieocieplone, takie standardowe, blaszane, cienkie. No i ogólnie nie jest to ciepłe pomieszczenie. Ten strop, który jest nade mną, też nie jest ocieplony, w związku z czym to szybko się studzi. Ale powiem Wam tak, że przez cały dzień ogrzewania temperaturę miałem 20 stopni, 19, 20, czasami 21 i to myślę, że taka optymalna temperatura to jest 20-19 stopni, żeby sobie coś podłubać przy samochodzie. I to się sprawdza, naprawdę się sprawdza. 5 takich wiadereczek 10-litrowych tego drewna. No oczywiście ono nie jest ułożone tam jakoś idealnie równo, że po prostu narzucam tego drewienka sobie do tego wiaderka, przynoszę wiadereczko no i po prostu tym opalam. Jeżeli chodzi o koszty, co mogę powiedzieć na temat kosztów? Piecyk miałem, więc piecyk wykorzystałem. Jeżeli chodzi o grzejniki, no to grzejniki, nawet kupiłem ich więcej, bo to było w pakiecie jakieś tam za 400 zł. Kupiłem tych grzejników chyba 7. Ktoś po prostu zmieniał sobie instalację grzewczą w domu i wystawił te grzejniki za tam nie wiem, 500 zł bodajże. Udało mi się to kupić za 400, 7 grzejników, w związku z czym jeszcze 3 grzejniki mam schowane, odłożone, bo nie były mi po prostu potrzebne. Odbywało się to wszystko metodą prób i błędów. Wpierw założyłem 3, grzałem, ale też nie dawało mi to temperatury powyżej tam powiedzmy tych 18-19 stopni na dużym mrozie oczywiście, bo jeżeli jest pogoda na zewnątrz powiedzmy +5 czy +7,
to nie ma problemu. No to wtedy wydalało, ale jak już przyszedł mróz i powiedzmy, że na zewnątrz było minus 15, no to już ta moc grzewcza jest potrzebna większa. Wcześniej ogrzewałem to bez tych grzejników samą nagrzewnicą, tylko tak jak wspomniałem, problem był taki, że też zrobiłem sobie sterowanie, że jak się tam na piecyku zagrzało do 70 stopni, nagrzewnica się włączała, szła aż powiedzmy, nie wiem, dorobiła się ta temperatura jakaś taka przyzwoita i ona się wyłączała, ale to też było ciężko skolerować, bo jeżeli na przykład dużo nałożyliśmy do piecyka drewna i ta temperatura wzrastała, no to nagrzewnica się automatycznie włączała. Ciężko było tą temperaturę sobie wypośrodkować. No i taka nagrzewnica, która ma 40 kW, to ona to, nie wiem, w 7 minut nagrzała to pomieszczenie do 20 stopni, ale to było za ciepło. Później, będąc powiedzmy w niedalekiej odległości tej nagrzewnicy, było bardzo ciepło, na końcu garażyku było chłodniej, prawda? Znaczy ona ma dosyć duży nadmuch i ona mieszała tym powietrzem, tylko były skoki temperaturowe. Było za ciepło, później znowu było chłodno, później znowu było za ciepło i tak dalej. Dążyłem do pomysłu takiego, żeby wyrównać tą temperaturę, żeby ona po prostu była stabilna, jednostajna, stabilna cały czas. Powiedzmy, że powoli sobie grzejemy, rozgrzewamy, no i później w tym piecyku jakaś tam temperatura się utrzymuje, powiedzmy 45-50 stopni, 55 i żeby tutaj była jednakowa temperatura w tym pomieszczeniu. Sam piecyk też oddaje trochę ciepła przez tą rurę grzewczą. Tam mam jeszcze jeden pomysł, żeby do tej rury kominowej przyspawać powiedzmy 2 rzędy profili jakichś, kupić taki wentylatorek do pieca nadmuchowy, no w jakimś tam sklepie hydraulicznym i żeby sobie z jednej strony zrobić też taką mówkę, żeby to powietrze było wtłaczane przez te rureczki, te profilowe. No i oczywiście to ciepło z komina, które będzie szło, no to będzie przekazywane jakby na te profile metalowe. Wiadomo, przepuszczalność cieplna. No i to powietrze by było też dmuchało, ta dmuchaweczka mała od piecyka, taka po prostu, którą bym zainstalował, ona by dmuchała przez te profile, no i to też by nam dawało jakieś tam ciepło. Miałem taki patent wcześniej gdzieś indziej zrobiony w garażu i też to się fajnie sprawdzało. No i można wykorzystać oczywiście ciepło, które idzie w komin, idzie na zewnątrz, prawda? No i później wpadłem na pomysł, żeby sobie te grzejniki dokupić. Po prostu trafiłem na aukcji, no i kupiłem je za 400 zł, zamontowałem 4. No i powiem Wam szczerze, że odkąd zamontowałem te grzejniki, to te nagrzewnicy w ogóle praktycznie nie używałem. Tak się świetnie te grzejniki sprawdzają, że jak się napali w piecu, pomieszczenie się już rozgrzeje, powiedzmy tak, teraz na przykład jest 18 stopni, wystarczy 50 na piecu utrzymywać, ja tam sobie wrzucę po prostu kilka kawałeczków tego drewna, piecyk jest zatkany i tam się tak pomalutku pali, utrzymuje się 50 stopni, grzejniki są cały czas, miałem gdzieś termometr taki laserowy, to bym Wam pokazał, ile one mają temperatury. No ale wiadomo, że przy 40 litrach wody, przy dosyć dużym wymianie tej wody, przepływie przez pompkę, to no to ile jest na piecyku, tyle jest na grzejnikach, nie? Bo jest krótki odcinek, to jest raptem 8 metrów od piecyka do tych grzejniczków. No, było to troszeczkę ciężko poodpowietrzać, zajęło mi to z 1,5 godziny, żeby to, jak to zalałem, żeby to poodpowietrzać. No i też fajna rzecz, wpadłem na pomysł, rozmawiałem z przyjacielem, który jest mechanikiem, mieli też dużo płynu takiego, które po prostu już w jakimś tam stopniu wyeksploatowanego, płynu chłodniczego samochodowego. No i uraczył mnie banieczką 20 litrów, no i wlałem 20 litrów tego płynu, 20 litrów, 25 litrów dolałem wody, w związku z czym, że nawet jakby tu było 0 stopni czy minus 2, 3, jakby po prostu się nie paliło i było bardzo zimno, no to mi to nie zamarznie, nie rozmrozi mi tych grzejników, nie? Na taki pomysł padłem. No i co? Jeżeli chodzi o koszty, no to powiem Wam tak, jeżeli chodzi o grzejniki 400 zł, zbiorniczek wyrównawczy łącznie z tymi rureczkami, bo to są rureczki plastikowe z oplotem, z rdzeniem aluminiowym. One się chyba nazywają PEX. To są rureczki półcalowe, niegrube, no bo takie przyłącza były też do grzejników i do nagrzewnicy, więc po prostu takie kupiłem. No były wtedy najtańsze, bo to w zeszłym roku robiłem. Więc tą rureczką PEX-em i tymi złączkami ze zbiorniczkiem, pomijając fakt nagrzewnicy, bo oczywiście nagrzewnicę miałem gdzieś tam siedziała też nieużywana, kiedyś tam kupioną, ale mówimy teraz o samych grzejnikach i o instalacji z pompeczką łącznie, no to rureczki, złączki, zbiorniczek, pompka obiegowa,
A nie, pompkę obiegową chyba wykorzystałem jakąś starą z domu, nie pamiętam. Być może kupowałem nową, nieważne. W każdym razie wszystkie koszty związane z tym ogrzewaniem, no jeszcze raz się powtórzę. Rureczki, wszystkie złączki, bo to się bardzo szybko montuje. Ucina się rureczkę po prostu, troszeczkę się ją tylko tam zaobla albo papierkiem, albo pilniczkiem, no i wkłada się złączkę, skręca się to i to jest gotowy temat. Nie trzeba z tym nic zrobić, to jest bardzo szybkie, fajne, wygodne i każdy sobie z tym poradzi oczywiście. Można bez żadnego problemu samemu to zrobić. I wydałem na to 700 zł. 720 zł bodajże. Już dokładnie tak żeby powiedzieć. Pomijając oczywiście fakt grzejników. No to jeżeli dałem za grzejniki 400 zł, 700 zł za całą tą instalację, no to 1100 zł. Piecyk mój, nagrzewnica też była moja wcześniej już tam z jakichś zapasów, więc tego nie wliczam. No ale jeżeli byście mogli kupić, no to można oczywiście kupić używaną taką nagrzewnicę, można kupić też za, nie wiem, 600-700 zł. Też są sprawne na Oliksie, są powystawiane, jest tego bardzo dużo, można bez żadnego problemu kupić i to działa. No. I nagrzewnica też się bardzo dobrze sprawdza, jeżeli ktoś ma jeszcze większe pomieszczenie i zależy mu na szybkim nagrzaniu, no to nagrzewnica zrobi to najszybciej, prawda? Ale też bardzo mocno odbiera ciepło od piecyka, ten czynnik grzewczy, który w piecyku jest. No i co? Jak długo mi to zajęło? No powiem Wam szczerze, że zrobiłem to w 7 godzin. Bodajże w 7 godzin to wszystko pospinałem do kupy, ze względu na to, że te rureczki bardzo szybko się przyłącza. No to co? No to tylko podłożyłem 4 cegiełki, położyłem piecyk, rureczki już też jakieś miałem. A, jeszcze za rureczki wylotowe, bo z tyłu jeszcze mam za ścianą rury kominowe, ale to są rury 130 chyba mi się wydaje. No i te rureczki też kupiłem. No tam mam 4 metry tych rureczek, jedno kolanko, 90 stopni za ścianą, bo też to tak zrobiłem szybko. Także w sumie z wykuciem dziurki na ten komin, ze złożeniem tych blaszek, no bo to wiecie, kupujecie metrowe elementy, to się po prostu składa jedno w drugie. Pchełkami takimi małymi pomontowałem to. No i w sumie tyle, nie? Zajęło mi to 7 godzin chyba łącznie. No i znaczy 7 godzin z całą instalacją. No wiadomo, oczywiście później trzeba było to już zalać, trzeba było to podpowietrzać, próbować, czy to będzie działało, czy nie działało. Też miałem na początku problem z tymi grzejnikami, bo w ogóle nie chciało mi cyrkulować wody przez te grzejniki. I na przykład jeden grzejnik się grzał, reszta już była letnia i w ogóle nie chciały się grzać. Nie mogłem wpaść na to, co jest grane, dlaczego mi się to nie rotuje ta woda, dlaczego pompeczka nie przepycha. Okazało się, że na jednym z grzejników był założony taki, nie wiem jak się to nazywa, konwerter. Może można sobie tam ustawić temperaturę, że jak się pomieszczenie zagrzeje do jakiejś temperatury, to tam ten zaworek się przymyka i tak dalej. I on był przestawiony na 0 w środku. Na zewnątrz macie, wiecie, cyferki od 1 do 6. I niby to wszystko było niby to było ustawione na 6, jako na pełną moc grzewczą, czyli w sensie przepustowości, ale ta woda nie przepływała przez to. I dopiero rozebrałem ten zaworek i zauważyłem, że tam jest w środku taki jakiś element, który był ustawiony na 0, czyli ten grzejnik był po prostu odcięty. No, ten zawór był zamknięty i nie chciała się ta woda rotować. Więc wtedy się zorientowałem, przekręciłem go na największą moc grzania, złożyłem go z powrotem. Minęła chwila, wszystkie grzejniki gorące. No i voilà. No i udało się, naprawiłem to. Nie naprawiłem, bo to nie było zepsute, ale po prostu zorientowałem się, że to blokowało przepływ tej wody. No i jak zacząłem właśnie to grzanie, to z początku byłem troszeczkę zniesmaczony, no bo też to było w zimie, bo to oczywiście nie robiłem to w lecie, tylko robiłem to w zimie. Jak mi to trzeba było, no to wtedy zimno się zrobiło. Okej, dobra, robię szybko, bo potrzebuję ogrzewania. No i wiecie co, jak zacząłem to tym grzać, no to tak, nie wiem, było to bardzo wyziębione, bo to było około 5 stopni Celsjusza wtedy, nie? W tym garażu. W związku z czym zajęło to, nie wiem, z 1,5 czy 2 godziny, zanim to się zagrzało do 15-18 stopni. No i byłem troszkę zniesmaczony, ale później codziennie po prostu rano przed pracą sobie zapaliłem na chwilę, tam z godzinkę się pogrzało, później po pracy przyszedłem, znowu zapaliłem, znowu się pogrzało. No i jak się mi to pomieszczenie już nagrzało, no to później już ta temperatura trzymała. I do tej pory już to działam rok czasu, może ponad rok czasu już mi działa to ogrzewanie. Wszystko jest bezdotykowe, bezobsługowe. Tyle, przychodzę tylko palę, jak się troszeczkę piecyk zagrzeje, pompeczka tam czujnik włącza temperaturowy, no i to wszystko działa.
W związku z czym widzicie, że można i też taki system grzewczy zrobić. Nie trzeba robić. No wiadomo, że to wszystko zależy też od rejonu, gdzie kto mieszka. Czy w mieście by było gorzej, bo wiem, że teraz są restrykcje związane z opalaniem czy drewnem, ale póki co w naszym rejonie można opalać suchym drewnem jeszcze. Nie wiem, czy w takim piecyku, ale wydaje mi się, że chyba tak. Zresztą to jest palenie sporadyczne, więc no i tyle. No, jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, zawsze mogę odpowiedzieć. Piszcie w komentarzach, śmiało. Kontakt jest. Na każde pytanie odpowiem. No i przygotowywuję się już do następnego odcineczka, bo oczywiście w poprzednim odcinku modele pistolecików Porfisa, jak widzieliście, no jeszcze nie zdążyłem nagrać filmiku, jak jej używam, bo po prostu nie miałem na jakim eksponacie ich użyć, ale powiedzmy, że będę zaczynał projekt teraz, tak jak wspominałem, właśnie z samochodziku dla mamy. No i już będziemy na dniach ruszać z tym projekcikiem, więc wszystko będę nagrywał, dokumentował, to też zobaczycie, jak te pistoleciki działają. No, a dzisiaj tylko o ogrzewaniu, tak na szybko zrobione, spontanicznie, już po pracy. No i co? Zapraszam do oglądania, no i komentowania oczywiście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.